Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na grudzień, w których tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny i noworoczne już zapewne też. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Raki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. No tutaj jest Król Kielichów, bardzo emocjonalna postać, która tutaj widzę, że bardzo innych do siebie wpuszcza, zaprasza do środka, w sensie do swojej głowy, do serca. A co przyniesie grudzień? Tutaj z kolei jest trójka pentakli i ona kojarzy się z budowaniem nowych fundamentów i albo dajecie komuś szansę, albo zupełnie nowa relacja pojawia się w Waszym życiu. Oczywiście będą też inne scenariusze. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości odchodzi z kolei Królowa Kielichów i to jest ciekawe, bo na tyle, na ile Królowa Kielichów jest taką, powiedzmy, potulną osobą, która dużo jest w stanie znieść, poświęcić, no to na ile Król Kielichów jest bardzo emocjonalny, ale on już tutaj, no tak powiedzmy, mądrzej, że tak powiem, postępuje. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako karta sprawiedliwości. I to bardzo ciekawe, bo widzę, że chcecie zaprowadzać sprawiedliwość i balans tam, gdzie go nie ma. Najprawdopodobniej chodzi o najbliższe relacje i być może grudzień będzie takim miesiącem zaprowadzania właśnie porządku, ładu w związkach i nie tylko miłosnych. Rada dla Was. Tutaj w Radzie jest dwójka mieczy. A czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać z kolei karty gwiazdy, która jest moją ulubioną i nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale też na znaczenie. No chociaż walory estetyczne w tej talii są akurat w karcie gwiazdy super. A z przełożenia macie trójkę mieczy i ciekawe, dużo kielichów i to dobrze, bo one są związane z Waszym trygonem, czyli z trygonem wody, więc jesteście w swoim sosie. Ale też widzę, że no właśnie bardzo dużo emocji, dużo tutaj dzieje się na takiej płaszczyźnie związków, relacji, miłości, przyjaźni. I zobaczcie, z przełożenia jest trójka mieczy. I na pewno jesteście bardzo wrażliwymi osobami, zwłaszcza w tym miesiącu, którymi jest po prostu łatwo zranić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jako że jest to lekko nostalgiczny też mimo wszystko miesiąc i no taki miesiąc, który polega na robieniu podsumowań i snuciu planów, to też tutaj wydaje mi się, że przynajmniej część z Was będzie próbowała się zmierzyć z jakimiś trudnymi emocjami lub wspomnieniami i wydaje mi się, że raz na zawsze chcecie je sobie wytłumaczyć, zamknąć i iść do przodu. I bardzo dobrze. W ogólnej energii ten Król Kielichów, który jasne jest emocjonalny, ale na szczęście tutaj jest balans, bo jest też Królowa Kielichów, więc umiecie zapanować nad tymi swoimi emocjami. Trochę to może potrwać, ale warto. I tutaj wydaje mi się, że powraca ktoś
I wiecie co, wiele znaków ma w grudniu osoby, które wracają. I zapraszacie tę osobę z powrotem do swojego życia, do swojego serca i wybaczcie tutaj za dźwięki w tle, ale wcale nie musi chodzić o relację z kimś, kto jest toksyczny, z kimś, kto rani i w ogóle tutaj po prostu, no nie wiem, milion razy mówił, że się zmieni, a wcale to się nie wydarzyło. Bardziej mi chodzi o relacje na przykład ze znajomymi z czasów szkolnych, z dawnymi przyjaciółmi, czy może jeśli chodzi o odnowienie relacji z kimś z rodziny. I tutaj przychodzi do Was trójka monet. Karta, która sugeruje budowanie nowych, zdrowych fundamentów. No bo jeśli jest coś zbudowane na piasku, no to oczywiście jest to jakby wiadome, że no nie przetrwa i że się kiedyś zawali. I tutaj nie widzę, że coś się ma zawalić. Bardziej, że właśnie ma się odnowić i być budowane na nowych, zdrowych fundamentach. I teraz tak, single, miejcie oczy szeroko otwarte i wszystko inne, dlatego że widzę szansę na poznanie kogoś nowego. I tutaj, jako że rzeczywiście pewne wnioski już zostały wysnute, to budujecie te relacje ostrożniej i z odrobieniem lekcji z przeszłości. Ja też tutaj widzę, że część z Was, robiąc powiedzmy jakieś, nawet nie tyle, że postanowienia noworoczne, ale po prostu jakieś plany na najbliższe miesiące czy na najbliższy rok, to widzę, że odnawiacie w sobie chęć zrobienia czegoś, co było kiedyś odłożone na później albo w ogóle na dalszy plan z jakichś powodów. No już tutaj nie będę wymyślał, ale tak jakby odnajdujecie motywację i chęć do tego, aby znowu to wykonywać. A propos, to może być sportu, uprawiania sportu, artystycznie się na przykład realizowania, czy jeśli chodzi na przykład o powiedzmy jakieś kursy językowe, to już zależy od Was. Momento. I teraz tak, do przeszłości odchodzi królowa kielichów i na całe szczęście, bo no, ona jest osobą, która tutaj w negatywie przynajmniej może za bardzo się podkładać i tak jakby być dla innych zawsze i wszędzie, ale zapominając zupełnie o swoich potrzebach, o swoich granicach, o swoich wymaganiach. I o co tutaj chodzi? Wydaje mi się, że nawet jeśli jakaś relacja ma się odnowić, albo w ogóle nowa rozpocząć, to tak jak wcześniej powiedziałem, od początku szanujecie swoje granice, jesteście czujni, ale to też nie jest tak, że tutaj brakuje radości w poznawaniu nowej osoby, czy w ogóle w rozwijaniu znajomości z kimś. Tutaj jest to po prostu zrobione mądrze, o, tak bym powiedział. Też widzę, że u części z Was, czy części z Was brakuje matki, babci, może siostry, jakiejś bliskiej kobiety, której być może już przy Was nie ma. I na przykład akurat w grudniu, jako że jest to okres świąteczny, to robi się troszeczkę nostalgicznie. I zobaczcie, na szczęście Wy pokazujecie się jako karta sprawiedliwości. I bardzo dobrze, bo umiecie trzeźwo ocenić sytuację i rzeczywiście odróżnić leserów od osób, które naprawdę chcą i które się przykładają. Umiecie odróżnić osoby fałszywe od tych, które są szczere. Umiecie odróżnić relacje, które są właśnie budowane na piasku, a od takich, w które naprawdę warto inwestować. I tutaj nawet, słuchajcie, za cenę, to znaczy nie, inaczej, nie to, że za cenę, bo widzę, że pewne relacje trzeba zakończyć. I nie mówię o tym, że za cenę właśnie swojego samopoczucia kończycie relację z kimś, z kim powiedzmy tam się jeszcze trochę przemęczycie. Raczej właśnie inaczej, po to, żeby było Wam lepiej, albo kończycie z kimś relację, albo próbujecie ją naprawić. Ma to sens? Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Też tutaj widzę, że trzeźwo oceniacie sytuację na zasadzie. Jeśli w nieskończoność od lat przekładałem dokończenie studiów, czy na przykład rozpoczęcie kursu językowego, powiedzmy,
no to czy naprawdę jestem taki niezdolny, taki głupi, taki stary, czy w ogóle, czy to jest dla mnie takie nieistotne, czy naprawdę jest to coś, skoro wraca cały czas, wiecie, no, w moich myślach i w moim sercu, no to może to jednak jest dla mnie istotne. Może jednak chcę to zrobić. Ale też jeszcze powiem ważną rzecz, że ta karta sprawiedliwości, ona mi się kojarzy z umiarkowaniem. I grudzień jest dla Was miesiącem zaprowadzania porządku w relacjach, w swoim sercu i też, słuchajcie, wyrównywania szans. Czyli robicie święta, mają to być święta składkowe. Wszyscy razem macie gotować albo sprzątać. Wszyscy mają być zaangażowani, bo to nie chodzi o to, żebyście wy się narobili, bo nie będzie w ogóle z tego przyjemności. W razie dwójka mieczy. Nie zamykać się na czyjeś szczere intencje i w ogóle nie zamykać się na inne osoby. Powiedzmy, jest ktoś, z kim nie macie dawno kontaktu, ale jest to ktoś, powiedzmy, na przykład z rodziny. Okej, nie musicie od razu odnawiać relacji, ale komuś na pewno się zrobi miło, jak złożycie życzenia świąteczne. Albo jak pokażecie komuś, że jednak gdzieś tam o nim czy o niej myślicie. Dwójka mieczy też jak najbardziej tutaj sugeruje, żebyście nie zamykali się na budowanie nowego. I to też do osób, które na przykład od jakiegoś czasu noszą się, jeśli można to tak powiedzieć, z decyzją a propos na przykład remontu, przeprowadzki, rozpoczęcia nowej pracy, powrotu na studia, tego typu rzeczy. Nie zamykać się na to, dlatego że tam jest dla Was potencjał. I tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli te pomysły wracają do Was co jakiś czas, znaczy, że są istotne. Czego nie robić? Gwiazda. I tutaj gwiazda w negatywie, no zwłaszcza w połączeniu z królową kielichów, to słuchajcie, no nie dajcie żyć inaczej. Nie pozwólcie, aby ktoś stawiał Wam jakieś wymagania bez na przykład spełniania swoich, albo bez w ogóle wymagania niczego od siebie. Też tak naprawdę nie bądźcie w iluzji, że coś się nie uda. I też powiem przewrotnie. Nie bądźcie w iluzji, że coś, co nie działa przez 15-20 lat, nagle zacznie samo bez pracowania nad tym. Gwiazda też tutaj jak najbardziej sugeruje, w połączeniu z kartą sprawiedliwości, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie rezygnować ze swoich marzeń i planów, jakkolwiek to banalnie zabrzmiało. Nie jesteście za starzy, nie jesteście za głupie, nigdy nie wiadomo, ile jeszcze będziemy na tym świecie, nigdy nie wiemy, czy jutro nastąpi, więc starajmy się żyć tak, jakby rzeczywiście tego jutra miało nie być. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję Wam za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale są już czytania na nowy rok, numerologiczny, noworoczne, już zapewne też, albo dopiero zaczęły się pojawiać. Tutaj gdzieś się podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze oraz subskrybujcie mój kanał, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.